Witamy Was z samego rana. Jest godzina 8:10. Wyjątkowo. 7. No. Wyjątkowo jesteśmy oboje. Co ja robię? Jestem na wagarach. Zaraz pieczywo rozwozić. Dzieciaki do szkoły pojechały. Oj, przepraszam bardzo, pogodę mamy. Ja wstałam, a patrzę. Jest taki, w sumie można powiedzieć, taki nalot śnieżny. A, coś tak deszcz ze Coś tam, śniegiem. no, coś pruszyło i jest na minusie. Teraz nawet nie wiem ile. Minus coś chyba 1, nie Adaś? No, -1. W ciągu, w nocy nie wiem ile było. -2, 3. Ale jest zimno. -0. I a ja tak wyszedł z okienko, patrzę, mówię, o Waneska, śnieg mamy. Ale to za naszym blokiem, bo to już na ulicach to już, ale auta pokryte tak samo takim puchem lekkim, delikatnym, dobrze delikatnym. Ja mówię, kurczę, ja już chcę wiosna, to mi zima przychodzi. Zima Nie cały ma czas tak, jest. jejku. No, a my dzisiaj właśnie teraz jedziemy do Herne, bo muszę do szpitala jechać tam, no bo mam w środę zabieg. No i Na konsultację. na taką konsultację wzięłam skierowanie swoje, więc no. No widzicie, gdzie Miała- beze mnie pojedzie. No nie ładzie, no. I ja bez Adama się nie ruszam nigdzie, to jest moja prawa ręka. I jakby Adama zabrakło, to ja nie wiem, chyba bym tak samo musiała odejść. Odejść. Kochana, tam już 5 będzie gotowych. Ja nie, ja to zadałem 24 na dobę i tak jakby z dniem to ja nie wiem. Nie chcę w ogóle myśleć. Teraz jak bym zmienił pracę na dzień, to co by było? No, ciężko by było, człowiek tak się przyzwyczaja do dobrego. No niestety, to tak jest. No, to byśmy na telefonie siedzieli no znowu. No, a ja muszę bo mam polip i muszę taki mały zabieg zrobić, żeby tam się nic nie powiększało, nic się nie zadziało. No i to tak, mam nadzieję, że do skutku dojdzie, bo tak nie byłam pewna, czy będę miała, czy nie będę. Ojej, jakiś włos. Będę miała, więc zobaczymy. No i to tak jedziemy. Mam nadzieję, że wszystko, ta konsultacja szybko przebiegnie. Jeszcze 14 minut. Jeszcze Więc jeszcze 14 minut vlog będzie trwał. nie, jeszcze na chwilę do swojego lekarza muszę zajechać, żeby mi tam jedno badanie zrobił, bo wcześniej miałam, ale nie miałam za bardzo kiedy. I mam nadzieję, że mi się dzisiaj uda na chwilę. Niby terminu nie mam, ale mi się wydaje, że nie będzie problemu żadnego, bo Ale ostatnio. to dopiero jak wrócimy od mojego tam. No, bo ostatnio. Ja też muszę termin zrobić i powinienem teraz, ale wyszło jak wyszło. Nie miałeś, miałem nie jak. dały rady, no. Akurat Adam będzie miał też wolne, to akurat na tego dnia se zrobisz, nie? Mam No bo nadzieję, to że właśnie będzie. te badania, najgorsze jest to, że wszystko trzeba rano, no a to tak nie za bardzo, bo tak no stop wolne brać sobie z pracy, to też tak nie idzie. No i to tak, trzeba sobie wszystko poukładać z tymi badaniami. No, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Trochę się boję, ale jak to zawsze człowiek się, jakaś taka rąbka taka jest, że jakiś tam strach zawsze jest. No nic, my jedziemy, bo jest ciemno jeszcze. 8 godzina, nie? A zobaczcie jak ciemno jest. Ale wiesz dlaczego? Po Adamie nawet bo tutaj jest widać. zachmurzone niebo, dlatego. No, dokładnie. Po mnie widać, że zachmurzenie jest. Dobra. No nie, tutaj widzę, bo ja tu nie przerzucam, bo w swoim telefonie musiałabym wyłączyć, wam pokazać. A zanim włączy, to już dojedziemy. No dokładnie. No nic, my na razie żegnamy się, a pewnie zobaczymy się może później, jak coś tam będę mogła dograć, to Albo coś nam przyjdzie do dogramy. głowy. Dokładnie. My już właśnie idziemy, wyszliśmy sobie z autka, mam dokumenty, skierowanie. I co? Ze skierowaniem I kie- kierujemy się do szpitala. Tutaj no, właśnie. Tu jeszcze nie byłam. Wiecie co, jak To słyszę pierwszy te raz. kruki. O Jezu, to teraz taka zimna. Nie, i tylko człowiek byś to poduszki się położył, co? Kominek odpalił. O, no my wczoraj też kominek, wiecie, odpalaliśmy, świeczki w domu pozapalaliśmy, taki klimacik fajny sobie zrobiliśmy, nie? Aż ciepło się zrobiło. No, dokładnie, trzeba było się rozbierać. No. Ojej, no. A idź w cholerę, kurczę. Fajnie, lepiej jak ptaszki ćwierkają, nie? Jak już wiosna idzie, no, dokładnie. No nic, my idziemy, później się ewentualnie zobaczymy. Tam sobie kawusie robi, nie? Byłaś jakieś stane się, Jaką sobie wybrałeś? Dla tomaciaku? To jest taka mała, taki mały bufet.
Tutaj można sobie zjeść. No, także nie nagrywam też dużo, bo nie wiem, czy można. No nic. Idziemy, mamy numerek 52, więc troszeczkę postoimy, bo sporo ludzi jest, nie? Jak to? Tam widzę, że też na ciepło coś można sobie zjeść. No, także. Więc fajnie. Dam sobie bułeczkę, zawieziłam sobie jakąś taką z serem i z sałatą. Coś tam ci wyleciało. Nie, dziękuję. Ja nie, bo akurat Adam nie jadł, bo Adam prosto z pracy, więc nie miał kiedy nawet, nie? 90, oni o 90. Także niech Adam zje, żeby miał siły trochę ze mną poczekać, żeby mi tu nie padł. Nie? I co, dobra kanapeczka? Czy ja lepszą robię? No to ja lepszą robię. Nie, ale ta chyba dobra, nie? Tak, to bułeczka. No bo tu jest poczekalnia, tu też jest poczekalnia. Nie, jak jedno euro 90. No nie, no bo zobacz, sama bułka ile kosztuje. Plus jakaś ser, wędlinka, sałata. 3,50, 5. Wiesz, tu też nie może być drogo. Tutaj dużo osób przychodzi właśnie sobie na jedzenie, nawet z personelu, nie? Przychodzą tu do te kafejki, żeby sobie kawę czy bułkę sobie kupić. Bo nie każdy ze sobą bierze, nie? A przeważnie jak przerwę mają chyba, nie wiem, godzinę czy pół, to przeważnie może tu przychodzę, żeby sobie coś zjeść. No nic, niech Adam, ja nie będę mu przeszkadzała, a my czekamy. No my już czekamy tutaj, już mocz oddałam, dokumenty wypełnione. Trochę się boję, jejku, niby nic, ale wiecie, że jakiś taki stres jest, Adam mnie to powstrzymuje, tak wspiera mnie. I zawsze nie lubię atmosfery takiej szpitalnej, w ogóle szpitala nie lubię, bo tak człowiek się tak dziwnie czuje tu w tym szpitalu, nie? No, także to tak, to jesteśmy na korytarzyku. Pusto. Akurat tam jak się idzie, to tam jest taka recepcja. Znaczy na dole byliśmy, tam musieliśmy wypełnić tak samo i później tu przyszliśmy i... Tam rejestracja. Taka rejestracja, no. Tam rejestracja, to trzeba było uzupełnić, czy ma się jakieś choroby, dolegliwości i tak dalej, i tak dalej. No i oddać mocz. No. No i Czy się teraz pali, czekam. nie pali. No i w środę i 24 godziny nie mogę i no Adam będzie musiał mnie odebrać, bo nie mogę sama wracać. Dobrze, akurat masz wolne, no i 24 godziny nie mogę nic robić. No. Nie wiem, jak on to zrobi, że nie będzie mogło nic robić. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale się boję strasznie. Jejku, ja tak przy porodzie się z Vaneską bałam. Nikolce, Amelce nie bałam się w ogóle porodu, a przy Vanesce ty byłeś ze mną, nie? Jesteś bardziej świadoma. Być może. I ja pamiętam, tak tu się bałam, tylko że ja rodziłam nie w centrum Bochum. I Augusta. no i ja pamiętam, się tak bałam rodzić. Jezu, Adam mnie to aż trzymał i ja po prostu się tak telepałam i tam się cały czas pytali, czy wszystko okej, czy wszystko non stop, nie? Dopytywali się. Ona tak I jakby dwa palce w protów. no i tam ogrzewali mnie, tam kładli koce, jejku, nie wiem czemu. Ja nie potrafiłam tych emocji takich swoich opanować. Tak się bałam, nie wiem, czy bałam się, że żeby coś się nic nie stało. Wiecie, jak czym starszy, być może inna świadomość jest bardziej taka, bo przy Nikoli to tam co tam, szybciutko urodziłam w sumie, bo normalnie, bo Nikolę normalnie urodziłam, nawet Adam odbierał poród, taki chciał wyciąć, a to nic. Przy Amelce też nie było problemu, cesarka, ale nie było problemu, jakoś też tak w miarę a przy Vanesce, no bałam się i teraz też mam taki strach, mnie strasznie brzuch boli, ojejku, czuję się jakbym miała zaraz tam niby nic, a jednak jakiś tam strach jest. Nie lubię szpitali, może dlatego, nie wiem, i takiego strachu mam. Już będę cieszyła, jak już wyjdę z tego szpitala, uwierzcie mi. Nie lubię tutaj jak najmniej przychodzić do niego, nie? Adam mnie tu zaraz zaśnie. No nic, nie wiem, która nawet godzina jest. No nic, my czekamy dalej, już 9:30 jest. I czekamy, żeby ktoś mnie pewnie wezwał. Nie wiem, czy będzie jeszcze Bułkę coś... zjadł, kanapkę zjadł, bułkę, kawkę wypijemy. No, nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie ze mną rozmawiał. Nie No, mam a co? pojęcia. Po co Pewnie będziesz tak. Chyba tak, nie? No nie będę wypełniłam dokumentu, ale może jeszcze dodatkowo co porozmawiać. My już jesteśmy po. Jest godzina. Jesteśmy po, ja też jestem po. Jest godzina nawet nie wiem która.
11:21. Zobaczcie, jak nam się zeszło z piętra do piętra, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I tak jeździliśmy. Najpierw musiałam zrobić, no, na rozmowę poszłam, plus mnie badania robili. Prześwietlili Gabi. Ten krew pobrali, jakieś są 3 fiolki, tyle co widziałam. No tak, bo muszę sprawdzić. No i tam pani lekarz mi tam tłumaczyła, na jakiej zasadzie to będzie, jak to będzie ta operacja, tak mniej więcej przebiegała. No wezmą scyzoryk i ciach. I no gdzieś 15 minut. No Ale 15 minut ludzie, a tyle zachodu, że... No, tyle dokumentacji, jejku. I 15 minut, no i później muszę tak w szpitalu gdzieś z 3 godziny, to zależy jak długo będę, no, ta narkoza będzie działała, bo będę tylko od pół. Więc jejku, ja tam leżałam na tym fotelu, tak się bałam strasznie, niby nic takiego, ale dla mnie, ja nie wiem, dobrze Adam jest, nie wiem, boję się. Ja, jak mówiłam, nie lubię szpitali, nie lubię, więc no i zamiast środy to w czwartek mam operację i o 7 rano już muszę być na miejscu. No, przesunęło nam się, więc na poziomie EKG jeszcze mnie robili i jeszcze byliśmy tam u tego. Ja zawsze mam problem z wymową. Anestezjolog. O, dokładnie. To jest od tego, wiecie. No, żeby tam od znieczulenia. Także już u niego chwilę byłam. Ale też tak się stresowałam, wiecie jak to z lekarzami. My ten język taki znamy jak znamy, nie znamy perfekt. Kochano, dobrze znamy, bo się dogadaliśmy. Ciężko tak trochę jest, a jeszcze lekarze to też tak mówią, ale w sumie okej było. Jak tam lekarz mi mówi coś tam czegoś, to tam dziewczyna była, nie wiem czy ona tam pracuje, czy tylko ma praktyki, a ona jakoś w innym, inaczej mi to sformułowała, gdzie zrozumiałam, więc jakoś daliśmy radę, bo tam pytań było, wow, i to i tamto, wszystko chcieli wiedzieć, ile dzieci, czy normalnie rodziłam, czy miałam cesarkę. Trzeba powiedzieć, kupiłam na eBay. Więc no, jakoś poszło i okej. No to też taki troszeczkę, wiecie jak to jest, jak się idzie do lekarza, co innego jak się umie perfekt, to też inaczej, jak tak ten język, tak ten taki ich, to też jest inny trochę. No nic, ale daliśmy radę, jakoś poszło i no i Adam musi czwartek sobie wolny wziąć, żeby mnie tu przywieźć o 7 i później będzie musiała mnie odebrać, bo sama nie mogę wrócić. Także ktoś musi mnie tam stamtąd odebrać. No, to tak, dobrze akurat to na weekend będzie, to sobie też tak trochę odpocznę, nie? Nie wiem jak to dam radę jak ja to dam radę, jejku, że ja muszę chyba 4 kajdanki kupić i No, dla mnie- cię do, nie wiem do czego. Dla mnie to jest masakra, ja nie lubię bezczynnie tak siedzieć i nic nie robić, ja nie wiem jak ja dam radę. To dla mnie będzie chyba kara jakaś. Będziesz chodziła wściekła. Jezu, to jak ja kiedyś, pamiętam, w szpitalu leżałam, nie wiem, czy z palcem, czy z czymś. Jejku, to dla mnie to jest bawieczność, siedzenie na łóżku, nic nie robienia. No nie. Ojejku, no Ale nic jak się zresetujesz, to jako powera będziesz miał w domu. Nie, później. Tak będziesz sprzątać, że męża wywalisz. Chciałem brzydko powiedzieć. No nic, jedziemy na chwilę jeszcze do pszczółki, bo No potrzebuję to blisko mamy. zwykłą kiełbaskę taką, bo chcę zrobić taki jakby chłopski garnek z Ja bym ziemniaczkami. to bym zrobił babski garnek. Gabi robi Papryczkę tam wrzucę, ziemniaczki. Także zrobię tak na szybkiego, przynajmniej na 2 dni. No i później chyba zrobię na czwartek i piątek zupkę ogórkową. Bo jak będę w szpitalu, to żeby dzieciaki miały coś zjeść. No i oczywiście Adam, żeby miał coś ciepłego zjeść. No, super. Więc no, będę musiała to w środę zrobić, taki obiadek wieczorem, żeby dzieciaki. No, i ja przede wszystkim jak przyjdę, to żeby nie musiała też nic gotować takiego. No nic, my jedziemy do tego sklepiku. Pszczółki, polskie Znaczy pszczółki, no, kupię tylko kiełbaskę, akurat jesteśmy po drodze. I serki wiejskie. I żeby właśnie, bo tam mam tę polędwiczkę taką, to nie wiem czy taka wędzona, dam właśnie kiełbaskę, może kawałek boczku kupię, paprykę jeszcze muszę dokupić, więc przyjdę i będę działała, będę robiła. No Adam, tam jeszcze mamy ziemniaczki, które musimy odsmażyć, też wykorzystać, bo szkoda wyrzucić, zostało nam trochę, teraz z tego coś wykombinujemy, żeby nie wyrzucać. No to tak, no nic. Ja dzisiaj przyjdę też, jeszcze muszę pranko zrobić, przyniosę następne pranko, tak żeby później już też nic takiego nie robić. No nic, na razie żegnamy się z wami, jak coś to tam się może zobaczymy jeszcze. W kuchni jak zwykle. Jak coś będziemy robić. Jak Adaś nie zaśnie, bo Adam to przyjdzie, to pewnie padnie jak kawka.
To więc nie wiem, czy się zobaczymy, czy nie. Znaczy, ty na pewno się zobaczysz, ale czy ja się z widzami zobaczę? To No nie tak, wiem. Adam będzie spał, to ja pewnie też już nie będę nagrywała, bo tak jednej osobie ciężko jest coś robić A ty zawsze masz coś i do powiedzenia. nagrywać, co? Ty zawsze masz coś do powiedzenia. Nie, tak Ja mam ciężko jest, jak problem. się coś robi i tak jak ktoś kamerę trzymać i robić, to ciężko jest. No nic, na razie żegnamy się z wami. Akurat jesteśmy już, kurczę, pada tak jakby śnieg z deszczem, wiecie? Bardziej to śnieg. Ojejku, nie wiem, czy to będzie widać tak na kamerze, ale chyba widać. No, także Zaraz nas patrzę, czy zasypie. by... Co? Zaraz nas zasypie. Kurczę, ja tak sobie z nami tu zima. No. Znów, kurczę, jak nigdy, co? Daj spokój. No nic, my wchodzimy. Już tutaj znacie. Ja tylko po kiełbaskę. A chcesz też kiełbaskę, wiecie, kupić taką zwykłą, podwawelską. Bo Waneska nie lubi wędzonej, więc wędzonej nie biorę. A jak pusto. Nikogo nie ma, wiecie? No nic. O, nawet ciasta są, tata. Nie, i serki są. To znów stówę wydamy? Nie, ja tylko po kiełbaskę. No nic, my tutaj patrzymy i do domu szybciutko cmykamy. Tutaj wędliny, paszteciki są. Tu jest wędlinka, Co, bierzemy taki paszczecik? tu kiełbaski są. Ciekawe, czy jest podwawelska, ale to pewnie pani mi otworzy. No, to bo to najbardziej Waneska lubi taką, a jak nie będzie, to nie. A nie, są tutaj. Bo ja to bym sobie wzięła taką, wiecie, wędzoną. No, ale muszę dostosować się, co Waneska lubi, nie? No, bo żeby ona mi też to zjadła. No nic, my tutaj. Paszczecika? Ten taki? A co masz chęć? A jeszcze wędlinka w domu jest. My już po zakupach nie nagrywałam. Długo czekaliśmy, bo nie było nikogo przy wędlinach. Dopiero pani później przyszła. Adam mówi, no tak, sama obsługa dzisiaj. A po towaru nie było. Chcieliśmy serki wiejskie, nie było, bo w środę towar. Ale nic. Nie ma towaru, nie ma ekspedientek. No nie ma nic. Ale wzięłam paszteciku, kawałek dla Adama. Wziąłam tam wędlinkę taką, jedna z kebaba, a druga taka z kurczaka dla Waneski. Niedużo troszeczkę, bo ona tak długo nie może leżeć, taka kiełbasa góra. Ta szyneczka z 2 dni, bo ona później się taka lei, nie lubię tak. I kupiłam kiełbasę, ale nie kupiłam podwawelskie, tylko kupiłam... Nie, podwawelska. A, podwawelska, tylko taka, wiecie, inna trochę. Tak, inną chyba kupiłam z... O, czekajcie, o taką kupiłam. Taką, no. Mówiła, że bardzo dobra jest, więc... więc okej. No i kaszki dla dzieci wzięłam 2, bo jak już jestem, a dzieciaki lubią kaszkę manną, więc ich sobie zjedzą, a my tutaj nie po drodze zawsze jesteśmy. Wzięłam smalec do smażenia, żeby cebulkę podsmażyć do tego gyrosa. Nie do gyrosa, tylko do chłopskiego garnku. No i do domu jedziemy. Adam się położy spać, aż tylko do Penny podskoczę po paprykę. No i przyjdę, będę działać. Adam się prześpi. I później jeszcze na chwilę musimy jechać. Jeszcze muszę jechać do swojego lekarza na chwilkę. Do tego, bo tam akurat gdzie on pracuje, to tam będę miała też operację, ale on ma gabinet na Watyszadzie, więc na chwilę tylko do niego podskoczę, mu powiem, bo on mówi, że mam mieć środę, a mi w szpitalu powiedzieli w czwartek, więc muszę zapytać się, o co tu chodzi, bo niby on miał uczestniczyć przy zabiegu i nie wiem, czy go nie będzie, czy jak to, więc muszę na chwilę do niego podskoczyć i zapytać się. No i to tak, o do 18 ma czynne, więc spokojnie, nie? No, ale ogólnie, tak jeszcze tak wspomnę, bo tam w tamtym filmie nie wspomniałam, Amelia zadowolona wyjazd, bo to w sumie był dla Amelki prezent na 18 urodziny, więc prezent się udał, Amelka była szczęśliwa, zadowolona, ona lubi na nartach, więc cieszę się, że ta 18 tak wypaliła, że wszystko się tak ułożyło. A przy okazji my sobie troszeczkę odpoczęliśmy. Fakt, że taki wyjazd troszkę kosztowny był, jakby nie było, bo i domek, i tam pobyt, i to wszystko, i dojazd, jednak wszystko to skumulować, to jednak trochę tych pieniędzy nam poszło, kosztowało trochę. Znów wydrukuję. Ale nic, 18 ma się raz... Znów wydrukuję. O, no, 18 ma się raz w życiu, więc mam nadzieję, że Amelka to zapamięta.
Takie urodziny trochę takie inne, nie takie w domu, takie wiecie, przy alkoholu, przy jakiejś tam dyskotece, zabawie, tylko coś takiego, co ona zawsze chciała, nie? No, a przy okazji Waneska też nabrała takie, mama, ja też chcę, Nikola też chce, więc musimy się któregoś dnia, nie wiem, czy w tym roku udamy, czy dopiero w przyszłym roku na tą halę tutaj, nie? Żeby Waneska tak potrenowała trochę. A my nie? Nie, ja raczej ja się nie nadaję. No bo w tym roku to nie wiem, czy damy radę wybrać, bo to też wszystko koszty są. A to wszystko to wiecie, teraz jeszcze Waneska ma te urodzinki, zaraz Adam, Amelka, Nikola, więc no niestety te koszty cały czas idą, nie? Ten czas taki mamy naprawdę. Dlatego teraz dobra sytuacja, subskrybujcie, łapkę w górę i oglądajcie reklamy. Adam zmęczony, mało jest, no nie dziwię się. Nie, skupione, bo takie warunki są ciężkie, że trzeba tu skupić, a nie tu sobie gadać. Ty jesteś od gadania, ja jestem pogoda od jazdy. jest naprawdę nieciekawa. Ja już tu się cieszyłam, że ostatnio w bluzie wyszłam tak ładnie na dworzu. Takie biało zrobiło. No a tu zobaczcie, jejku. Aż z niemożliwości, ale to wszędzie tak, nie? W Polsce też, bo ty tam z bratem. No w Polsce i u nas, i później też w Stanach słyszeliśmy, tam też śnieżyce, także ta zima trzyma wszędzie. Wszystkich. No nic, jedziemy, nie będziemy zanudzać teraz. Może połączymy się troszkę w domku, jakby co. Także trzymajcie się na razie. My już jesteśmy w domku. O, dotarliśmy. Byłam jeszcze szybciutko w Penny. Zakupiłam papryczkę na ten gulasz. Jeszcze boczuś dobrałam, więc Adam robi herbatkę. Miałam wyjść z psem, ale Adam taki kochany, że wyszedł nawet z psem. Więc nie musiałam wychodzić, a sypie, zimno. O, nie daj, zmarzłeś, co? Więc zakupiłam takie dziewczynom kaszki, 2. Nie było innego wyboru, mam nadzieję, że okej, niech nie narzekają, nie? Jak mi tylko któraś narzeka, to więcej już nie dostaną, muszę schować. Kupiłam już taki zwykły serek, ale to już w Penny kupiłam. W polskim sklepie jeszcze kupiłam sobie taki koncentrat. No to kupiłam pasztecik za 4 euro, bo Adam ma chęć. Ta kiełbaska. Kupiłam w Penny taki boczek, jeszcze do tej chcę do tego. I smalec kupiłam, bo będę smażyła. Pomarańcze kupiłam, no i papryczkę zaraz będę. I mango. Dzisiaj Vanessy, wiecie, kroiłam mango, do szkoły chciałam. I niestety porzucały do śmieci, więc nie wiem dlaczego. No, trochę taka zła jestem, bo się kupuje rzeczy, a później się wyrzuca. A zostało mi jeszcze właśnie tylko tyle ciasta. Tyle ciasta mi tylko zostało, co ostatnio robiłam. Waneska do szkoły jeszcze wzięła. No i moje ciasteczka. Zobaczcie, jakie ładne kwiatuszki robiłam i serduszka. Bliżej walentynek, więc serduszkowe trochę porobiłam i z kwiatkami już tak wiosennie. Także ciasteczka są. Ja już zaraz się zabieram za pracę. Adam je. Ja zaraz polędwiczkę, bo mam... O, taki pasztecik. Bo jeszcze do tego mam polędwicę, będę wkrajała, taką wędzoną. To też zaraz wyjmę sobie. Adam pójdzie spać i a ja będę działać, ale zapachniało pasztetem. Nie, taki nie chcę duży kawałku. No i dla ciebie, dla siebie. O, ty! Ja tak chyba taką małą kanapkę też się połowę skuszę. O, jest taki dobry. No. Smacznego. Ogóreczka nie chcesz do tego? Zepsuje smak cały. A musztardy? Też nie, bo zepsuje smak. Ja jeszcze cebulkę i ziemniaczki dokupiłam jeszcze. Bo akurat cebulka po euro, więc dobra cena. A u nas cebula idzie nie jak, nie wiem co. Zmywarka chyba pełna jest, to ja później wypróżnię. Mi to ten możesz wziąć, no. Mi ten możesz kubeczek wziąć. Więc no nic, Adam obiada się, ja też zaraz sobie zrobię z pasztecikiem. Zaraz pochowam tu wszystkie rzeczy. No i muszę się delektuję. Będzie przez przypadek akurat że do polskiego sklepu, bo tak pewnie byśmy nie pojechali. Niecałe 4 euro. No 3,99. Tak dobrze mówiłam, czy 4? 3. 3,99. No 3,99. No 3,96, o. Bo po prawie 9 za kilogram. No, także
No nic, o zobaczcie. Przy zlewie. No, ale jak sypie, jejku, zobaczcie jak się biało znów zrobiło. No. Ja tam się odniosę do komentarza, Jolu, bo tam napisałaś, że ja wiem, że tam nie chciałaś źle, bo tam serduszka wysyłałaś, ja doskonale rozumiem, ale to tam, że nie wiem, czy tam, jak to było napisane tam, że Waneska tam, że u koleżanki jedzą śniadanie w sobotę i że tak wstyd, żeby tak dziecko chyba powiedziało, tak jak dobrze tam zrozumiała, bym musiała tak wziąć telefon swój i tak przeczytać dokładnie. Wiecie, w każdym domu jest inaczej. My obiad rodzinnie jemy przeważnie w weekend. W tygodniu no niestety nie ma czasu. Tak jak to chyba w każdym domu. My byśmy musieli w domu nie pracować, tylko siedzieć. A weekend niestety Adam pracuje. I jak ja bym miała czekać na Adama aż wróci i Waneska jak wstanie, bo ona potrafi w sobotę spać do 11 i ja mam czekać, żeby wszyscy poprzychodzili i powstawali i ja żebym wtedy zjadła śniadanie rodzinnie, no nie za bardzo, dlatego ja jem o innej godzinie, po drugie ja prawie śniadania nie jem. A Adam jak przychodzi, to z Adamem kawkę pije, no i czasami się skuszę na kanapkę, bo wtedy apetycznie smakuje. Ale zanim Waneska wstanie, zanim każdy chce co innego, więc u nas tak każdy przychodzi i sobie śniadanko robi na co ma chęć. Bo każdy je co innego, nie Adaś? Wiem. Obiad i w niedzielę obiad to jest tak dla nas tak rodzinnie. Więc no mówię, w każdym domu jest inaczej. A czy to jest wstyd, że tak dziecko mówi? Wydaje mi się, że nie. Jest szczere, jak to dzieci. Dzieci są szczere i to co myślą to i mówią, bo dorośli to wiecie, dorosły człowiek myśli, ale pewnych rzeczy nie powie, bo powie, że nie wypada, a nieładnie, albo komuś przykrości nie zrobić, to nie powie, ugryzie się w język. A dziecko jest takie, że jeszcze Waneska w tym wieku jeszcze, bo później też już te dzieci już też tak potrafią, nie, a też w takim wieku też dzieci są takie, że to co myślą, to co im na język przyjdzie, to powiedzą, nie? Więc nam się wydaje, czy my się przez to wstydzimy, że Waneska tak powiedziała? No fajnie, że w tamtym domu tak robią. Jeżeli mają taką możliwość, nie pracują, mają czas, jak najbardziej. My kiedy mamy czas i wolne, to też wspólnie siadamy i sobie jemy, nie Adaś? Bo akurat tamta rodzina nie pracuje. No, dokładnie, więc mogę sobie pozwolić, a niestety u nas jest inaczej. I na ile możemy, to i tak uważam, że my często wspólnie siadamy i jadamy, często spędzamy, więc no mówię, każdy dom jest inny. Więc, a z jednej strony fajnie, że córka przyjdzie i powiedziała, że tak, że cieszy się, że w tamtym... A, dla Belusia? Czekaj, nie wiem czy... Połknął mi. No ba! Dziwi się Adam, że połknął pasztet. Taki smaczny. To i pies zje. Powiedz. Nie? Powiedz. Też lubisz pasztecik, nie? No ja tak za bardzo dużo mu nie chcę dawać. To muszę miseczkę mu zaraz umyję i dostanie ode mnie. Tam kawałek, zawsze coś tam mu capnę, kiełbaskę, później jak będę smażyła tutaj, to zaraz mu tam kawałek też dam. Nie dużo, bo mówię, dużo mu nie wolno, bo on musi swoją karmę jeść, ale tak do smaczku niech ma, bo biedny dok siedzi i czeka i weź mu nie daj, nie Adam? No, także dostanie zaraz. Powiem, kiełbaska tak wygląda. Smaczna. Ale inaczej smakuje niż podwawelska. A to jest podwałecka. Ale ta zwykła podwelska inaczej smakuje. Dobra. Taka trochę podwędzana jakaś. Taka troszkę, no. Mam nadzieję, że Wanesce będzie smakowała, bo Waneska to lubi taką, wiesz, zwykłą. Nie wiem, czy Wanesce. No, zobaczymy, czas pokaże. Ale jak będzie to wszystko razem uduszone, to co tam? Jeszcze muszę szybko ziemniaki obrać. No nic, ja nie gadam. Wypijam sobie herbatkę. Bo trzeba się ogrzeć. Kupiłam właśnie pomarańcze, bo ja ostatnio lubię herbatkę z pomarańczą, ale już nie miałam nic. A tak ładnie zapachniało, jak wiesz co, wzięłam w rękę, to tak pomarańczami ładnie zapachniało. No nic, Adaś poszedł już usiąść. Sobie śniadanko będzie jadł i kładzie się spać, nie? A ja działam, się rozbieram. Dawaj telefon. Chcesz telefon? Nie dam ci telefonu. Ty spać masz iść, a nie telefon. Spróbuję pan Ameli przylot zrobić. A, no tak, zapomniałam. Zobacz, jak Beluś tu się domaga, biedny. Zaraz mu kawałek tu odkroję i dam mu. Ja już tutaj sobie, Adam poszedł spać, a ja już wszystko, wiecie, mniej więcej sobie pokroiłam. Wróciłam sobie tutaj cebulkę na smalcu.
więc sobie niech się podsmaży troszeczkę, tak nabierze takiego kolorku. Tam obrałam sobie ziemniaczki, tu mam ten boczek pokrojony, mam to kiełbaskę całej nie kroiłam, bo na razie chcę zobaczyć, czy mi to starczy, czy jeszcze jakby coś to dokroję. I tu mam taką wędzoną polędwiczkę, to też właśnie zaraz sobie ją też jeszcze wkroję tutaj, żeby on taki smaczek dodał. Tu mam paprykę, 3 kolory papryki, żółta, zielona, czerwona i marcheweczkę. No i moja kanapka, zaraz muszę ją sobie zjeść, bo szczerze mówiąc no, nie mam kiedy. I tak zrobiłam sobie, zaraz sobie zjem z herbatką, bo Adam mi zrobił herbatkę. Ale chciałam to jak najszybciej sobie, wiecie, pokroić. I teraz tutaj właśnie powrzucam, zaraz ten boczek dorzucę, warzywka, kiełbaski, jeszcze muszę szybko tylko ten boczek dokroić, żeby, mówię, smak był, nie? A na końcu zaraz później ziemniaki. No i to będzie się dusiło i to jest najważniejsze, że będę miała już później, mogę sobie usiąść i zjeść. Najważniejsze było to, żeby to szybko zrobić, pokroić, no i żeby ten gulasz się też później poddusił. A ja zasiadam i jem sobie kanapkę, bo aż mi ślinka leci, jestem tak głodna. A ja śniadania jeszcze takiego nie jadłam za bardzo, bo nie wiedziałam, bo jak szłam na te badanie, a już jest 1:30, no i dobrze, bo tam i krew mi pobierali, i mocz, wszystko, więc z jednej strony dobrze, że poszłam tam na czczo, bo wtedy i wyniki lepsze wychodzą, no ale już niestety już w brzuchu mi tak burczy. No i w czwartek też, w środę do 22 wieczorem mogę tylko jeść, już później nie. No i rano tylko mogę się napić wody, ale to też nie dużo. Także to tak. No nic, ja działam, śnieg powiem, że sypie. Sypie cały czas, coraz biało się robi na dworzu. Ojej, ta zima, coś w tym roku ta zima u nas nie chce odejść od nas. Jak nie chciała, tyle lat mieszkamy, nie chciała do nas przyjść, to w tym roku szaleje na całego. Proszę, kawałek kiełbaski, jeszcze taki kupiłam, Waneska lubi taką z kurczaka. Mówię, nie brałam dużo, bo ona długo nie może poleżeć, bo ona później śliska jest, ja nie lubię takiej. A to wzięłam z kurczaka, to ona, ta kobieta mówiła, że to jest kebab. Powiem wam, że rzeczywiście dobra jest. I tam z boku babeczka stała. Też właśnie się pytała. No. Bardzo dobra. Więc na pewno Vanessę też posmakuje. Wziąłam takiego coś innego. Ja to bardziej wolę takie właśnie z szynki, takie wędzone. Ale no niestety dzieci bardziej wolą takie z kurczaka delikatniejsze. No nie, zaraz chowam. Dobre. Ja już kanapeczkę sobie zjadam. Tu już sobie część pokroiłam. Tu dalej sobie podsmażam. Ale będzie dobry obiadek. Już dawno nie robiłam takiego obiadku. A już tak mnie naszło ostatnio. Mówię, nie, muszę zrobić. A że dzisiaj mam wolne, bo miałam ten termin, więc mogę sobie tak podziałać i porobić takie jedzonko dobre. Euro 62, więc taniutko. Nie wiem, czy ona jednakowo policzyła za tą szynkę. Chyba tak, tyle samo kosztowało, nie wiem. Bo ja wzięłam jedną inną, drugą inną. Ale nieważne. Ważne, że tu jest napisane, że 10 euro za kilogram. To widocznie może tak samo kosztowały te szynki. Bo drobiowa nie jest droga. Droższe są właśnie te wędzone szynki i wędzone kiełbasy, a te takie zwykłe to są tańsze. Także ja już tutaj wrzuciłam ziemniaczki, wszystkie warzywka wrzuciłam razem, zalałam to wodą, można i bulionem, ale ja wodą zalałam. Dodałam koncentratu tego, co zakupiłam, pomidorowego. Muszę tylko teraz porządnie jeszcze wymieszać, zobaczę, czy jeszcze dodam. No i zaraz przyprawię wszystkimi przyprawami, jakie tutaj można dać. Majranek i tam jeszcze pieprz, sól i tam jeszcze inne przyprawy zaraz też podokładam. Bo muszę go wszystko powyciągać. Do smaku doprawimy. A chyba jeszcze troszeczkę koncentratu dodamy. Nie wiem, czy troszeczkę jeszcze wody nie dodam, bo mam za dużo tych rzeczy. Także ja tak mniej więcej patrzę później sobie bo to później musi się wszystko dusić. Także dalej doprawiam. Na razie wygląda, aż głodna już się robię. Niby zjadam kanapkę, ale ja lubię takie dania. Właśnie teraz jeszcze wyjęłam jeszcze czosnek, bo jeszcze muszę ten czosnek obrać
i właśnie wkroić tutaj, znaczy wkroić, zetrzeć. Ja mam taką specjalną, wiecie, taką do czosnku, tylko nie tu mam w szafce drugiej, ale ja lubię tą tarkę używać i z tą tarką ścieram sobie czosnek, także nie wiem, ja uwielbiam to, nie lubię tego przeciskania, później z tych dziurek wydobywania. Dla mnie ta tarka jest po prostu rewelacyjna i zawsze tak zauważyliście, czy robię jakiś sos na sałatki, czy do gyrosa, czy do jakichś tam innych, to zawsze właśnie ścieram i wywijam sobie właśnie już majranek, paprykę słodką, pieprz, sól, może paprykę taką ostrą jeszcze mam, to może troszeczkę dodam. No i tak zaraz muszę tylko przykryć to na wolnym takim ogniu, 4 może dam, przykryję zaraz i to będzie się wszystko dusiło. Dodam czosnek, dodam majranek, paprykę, sól, pieprz dodałam, ale zauważyłam, że nie mam czosnku. To co wszystko miałam, to jeszcze tu kawałek mam, to muszę skroić i muszę zakupić. Zaraz zobaczę sobie, wymieszam wszystko to, zobaczę jaki w smaku będzie. Jak nie, to będę musiała zaraz podlecieć po czosnek. Miałam tyle czosnku, ale my bardzo dużo cebuli, czosnku używamy, więc muszę zaraz jakby coś to podlecieć, tylko pierwszy zobaczę w smaku ile, bo wydaje mi się, że chyba tego czosnku będzie mało. Ja lubię, jak tak tego czosnku jednak czuć jest, ale to zaraz się przekonamy, jak wymieszam to wszystko. A ja czasami na odmianę lubię kupić jakieś wegańska szynka, tak żeby Vanessę czasami zrobić właśnie z takiej szyneczki, ona albo salami, albo taką mortadella, albo ona jest taką z papryczką, taka mieszana ta szynka. Także od czasu do czasu właśnie lubię taką kupić wegańską, żeby na odmianę, żeby taki zrobić jej taki postój z wędliny, żeby nie jadła tak dużo tej kiełbasy czy tam szynki, żeby właśnie taki postój zrobić i żeby taką wegańską jej wprowadzić, nie? No i też namawiam ją, żeby więcej też jajek jadła, bo tak za szynką powiem, ona uwielbia tą szynkę, a ja do końca nie jestem przekonana do tej szynki, nie lubię jak tak, wiecie, codziennie szynka, po drugie brzydnie, a po drugie ta szynka do końca jest, wiecie, jest niezdrowa. Co innego jak się tam samemu zrobi taką dobrą szynkę, te ze sklepu te szynki są, jak wiecie sami, nie? Więc za bardzo nie jestem za tym, ja to tam prawie w ogóle nie jem, bo ja to tam za takimi kanapkami i żeby tak z szynką, z pomidorem owczym sobie zjem, czy tam serek właśnie ten co kupiłam, czy ze szczypiorkiem, czy ten taki biały i do tego dżemik, to tak, właśnie taką polską kawałek kiełbaski, ale to też nie dużo, bo powiem to też tak non stop to też nie, bo mi się to też przeje. Ja tak za wędliną zjem, ale nie mam takiego, że muszę wędlinę mieć, nie? Paszty tak teraz fajnie sobie zjeść, a później znów postój i później znów z apetytem. Jeszcze nam śledzie zostały, Adam musi teraz jeszcze w tym tygodniu zjeść, bo już tam powolutku data się kończy. Widzicie, nawet my śledzie nie zdążyliśmy zjeść, a kupiliśmy je przecież na święta i musi zjeść, bo chyba do końca jest stycznia, więc musi właśnie ten mały pojemniczek właśnie już też zjeść. Także tak jak Vanessę zakupię, to ona sobie tak na odmianę i tak do szkoły zrobię, żeby taki postój z wędliny miała, nie? Tak samo i mięsa staram się w tygodniu też, żeby tak dużo tego nie było. Nawet ostatnio Amelka mówiła, mamo, coś zrobimy może bez mięsa. No i tak siedzi i kombinuje, żeby tak te dzieci nie jadły cały czas tego mięsa. No nic, ja tu sprzątam. Jestem ciekawa, czy u Was też dzieci tak lubią wędlinę, że tak też tylko będą stop wędliny jadły, tak jak u mnie Vaneska, bo Amelka nie. Amelka taki też zje, ale też tak nie. Vaneska najbardziej to taka tylko wędlinę by jadła i to też tylko taką z kurczaka, z indyka, bo innych też za bardzo nie chce jeść wędlin, więc to też tak cały czas to samo, aż brzydnie, żeby tak jadła to samo. No jestem ciekawa, czy Wasze dzieci też tak jedzą, więc a wiem, że teraz jest właśnie w promocji ta szyneczka wegańska, to więc zakupię z 2-3 sztuki, więc no nic, ja działam dalej, bo tu gadam, a tu czas leci. No i zobaczcie, wyszedł mi taki gulasz chłopski. A chłop za kamerą. Także powiem, że pyszny. Dodałam jeszcze czosnek, bo jeszcze właśnie jak mówiłam, byłam po czosnek. I tu nic więcej takiego nie ma. Tylko jest jedynie ten majranek, czosnek, papryka, pieprz, sól i nic więcej. Koncentrat. No i warzywa i te mięsko. Nic więcej. Bo ja to, jak mówiłam, wodę dolewałam. Nic więcej. I tylko te przyprawy.
Także przepyszne jest, nie Adaś? Dobra. No, a jeszcze z ziemniaczkami i takimi No, bo jeszcze zostało to Adam, przesmażonymi. to Adam dodatkowo sobie jeszcze to dorzuci, żeby wiecie, nie wyrzucać, bo zostało nam z obiadu. To przygotowałam Vanessa, ona musi sobie przyjść. No zaraz przyjdzie, ona już jest, zaraz. No, ja biorę dokumenty i muszę właśnie na chwilkę podjechać do lekarza, żeby właśnie się jeszcze upewnić, bo ja wiem, że miałam na środę, mi zrobili na czwartek i wolę, wiecie, zapytać się dokładniej jeszcze, także już jest ciemno. No, i bo co? jest godzina. Uciekamy, jeszcze musimy chlebek zakupić, bo 17. chleba nie mamy. Adam spał, wiecie jak długo, wypoczęty jak Bóg, ma 3 dni wolne. No to dzięki tobie w sumie. No, odpocznie. Bo miałaś mieć w środę operację, Tak. znaczy zabieg, a Ja tam- przesunęli o 1 dzień. Teraz zadzwoniłem do firmy i powiedziałem, że ma Gabi o 7 operację. No, trzeba było poważniej to tak powiedzieć, bo no i nie ma No to problemu. też na co nie poważnie jest, wiesz. No tak, znieczulenie. Dla ciebie nie, dla mnie jest poważnie, bo to jest każda operacja, jakby nie było. Nie no, Nie wiadomo to jest jak, znieczulenie. jakby nie było, różnie mogą być komplikacje, ja zawsze się boję. I obojętnie jaka to operacja, to jest operacja i różnie może przebiegać. No nic, my uciekamy na chwilkę, bo już muszę i po chlebek też przy okazji tam zajść. I jeszcze chyba na chwilę, nie wiem czy tam będziemy w okolicy, to nie wiem czy do Rossmana na chwilkę tylko wskoczę. Po swoje jakieś tam pierdółki. No, także jeszcze telefon ładuję, bo kurczę zapomniałam naładować. Wystarczy mi myśleć, jak mam, nie wiem ile mam na tym telefonem. 35, starczy chyba. No zanim Ja się zanim ubierzesz kupiłam, tego. No właśnie, dobra. Tylko ubiera się powoli. Mamy się powoli ubierać. Dobra, ja mu A co? zimno na dworzu jest. Zmienić? Czy? Możesz i w dresach Tak? iść. Mogę w dresie? Zimno nie widać, wygodniej ci w dresach, nie? Nie, A czy nie, zimno- cieplej jest Gabi w takich dresach jak w dżinsie. bo pewnie, że cieplej jest. Ja byłam z Belusiem, to tak zmarzłam i to tylko na chwilę byłam. Zimno jest, tak nieprzyjemnie, wiecznie, coś tam pokropuje. No. Czemu go tak pchasz? Beluś, capnij pana, co on tam cię popycha, co? I lambada. Ja muszę przyjść do pralni, muszę jeszcze rozwiesić, bo tam jeszcze się pierze. No dobra, to co? Widzimy się jeszcze na Waterszedzie? No chyba, że zobaczymy jak to tam. Czy nam ręce nie odpadną? No dokładnie, bo jest zimno, wolne rękawiczki muszę wziąć. No, my jesteśmy ponownie. Nie nagrywaliśmy nic, bo tak chcieliśmy, wiecie, szybko. Byłam na chwilkę u lekarza, wszystko tam, tam też już załatwiłam. Adam był jeszcze po chlebek, wskoczył do Lidla, a ja w międzyczasie w Rossmanie trochę pobuszowałam. Myślałam, że się spotkamy na chwilę w Kauflandzie, ale zanim Adam zobaczył, to jeszcze w Rossmanie pobyłam. Zabłądziło. Trochę mi tam się zeszło, bo chciałam sobie taki podkład sypki, ale niestety już zmienili jakby całą tą otoczkę taką całą. Już ten mój stary wycofali, a znów ponownie został inny. I tam się trochę mi zeszło. To tak jest, człowiek coś dobierze, później zmieniają tak non stop. I piszcie w komentarzu, czy też takie macie cyrki. No, z podkładami. coś się fajnie dostanie, a później zmieniają nowy asortyment i trzeba później znów tam od nowa. Nie lubię tego, ale nic, wzięłam. Już teraz zamiast okrągły to taki kwadratowy jest. Mam nadzieję, że będzie dobry i dopasowany. No i od razu tam sobie pochodziłam, jakieś gąbki sobie pozmieniałam do mycia ciała, żeby to tak wiecie, żeby to zmieniać częściej, bo to później bakterie. Teraz kostki, jakieś tam witaminki wzięłam dla Vaneski, witaminę D, multivitaminę, taki syropek wzięłam, bo już też mi się kończył, więc też od razu wzięłam kilka takich niby drobiazgi, nie? I się uzbierałam, miałam tylko wejść po 2-3 rzeczy i koniec. I się uzbierała cała siata, nawet że Adam przyszedł. Nie wiem, czy tam w domu się zobaczymy. Zapraszamy na kolejny vlog. Nie, dokładnie. No, z domu. Tam tak wiecie, zakupy jak to zakupy z chemii, to cały czas to samo. Także zobaczymy się w następnym vlogu, w następnym filmiku. Także trzymajcie się. Wiecie, co musicie zrobić. Łapeczka. Łapeczka, całusek, numer prywatny do nas. O! Także trzymajcie się, na razie. Pa! I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought